Pewnie duża część z Was jest moimi stałymi subskrybentami. Jeżeli jednak przyszedłeś tutaj, by dowiedzieć się czym, a raczej kim jest społeczność Broniz, to dobrze trafiłeś. Już na wstępie ostrzegę Cię tylko, abyś wyrzucił wszystkie stereotypy, jakie znasz. Mam nadzieję, że ten film pokaże społeczność Broniz taką, jaką jest naprawdę. Zacznijmy od przytoczenia definicji słowa brony. Brony to najogólniej mówiąc aktywny fan serialu My Little Pony Friendship is Magic, który to zazwyczaj przekroczył wiek dziecięcy i jest nastolatkiem bądź dorosłym. W użyciu jest również wersja terminu utworzona specjalnie dla fanów serialu płci żeńskiej, Pegazister, skrótowo Pegazis. Jeżeli ktoś nie spotkał się jeszcze z tym słowem, może być lekko zmieszany, no bo jak dorośli faceci mogą być fanami kucyków? Tak naprawdę nikt tego do końca nie wie. Według mnie to dzięki serialowi, który wyróżnia się na tle dzisiejszych bajek. Serial ma tak silny przekaz, że potrafi przyciągnąć dorosłych ludzi. Warto zaznaczyć, że wersja Friendship is Magic jest tak zwaną czwartą generacją, bo przed nią były jeszcze 4 generacje, z czego jedną uznano za generację 3,5. Był to zbyt cukierkowy świat. Jednak po tej porażce przyszła Lauren Faust, która tworzyła takie animacje jak Atomówki czy Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster. I co zrobiła? Rewolucję. Stworzyła serial My Little Pony od podstaw, a to co było efektem końcowym wręcz wstrząsnęło światem. Ludzie zaczęli tworzyć masę kontentu związanego właśnie z tym serialem. Ilość fanfików, artów, muzyki oraz innych rzeczy zaskoczyła samych twórców. Nie spodziewali się, że grupą odbiorców zostaną nastolatkowie i dorośli faceci. Było to dla nich wręcz niepojęte. Serial został wypuszczony w Polsce 15 października 2011 roku, ale już dużo wcześniej osoby z Polski zaczęły interesować się tym serialem. Później serial ten był niczym wirus. Zarażał coraz więcej ludzi i sprawiał, że fandom Broniz powiększał się. Stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych fandomów po futrzakach i mangowcach. Dorośli faceci i dorosłe kobiety zaczęły przebierać się za kolorowe kucyki. Kupowali pluszaki, figurki, kubki, a także poduszki, które raczej nie były skierowane do dzieci. If you know what I mean. Portale, blogi, fora wyrastały jak grzyby po deszczu. Lecz niestety trzeba przyznać, że dzisiaj jesteśmy jedynie cieniem niegdyś wielkiego fandomu. Może narzekam, ale tak niestety jest. Co nie zmienia faktu, że nadal skala fandomu jest wielka i globalna. Wspomniałem o dorosłych facetach kupujących pluszaki i pewnie wyobrażałeś sobie takiego typowego transwestytę, co w fandomie jest właśnie znikoma ilość. Niektóre z Twoich koleżanek bądź kolegów mogą być bronymi, a Ty możesz nawet o tym nie wiedzieć, bo tak naprawdę nie wyróżniają się spośród całej społeczności. Warto jednak wspomnieć o tym, że bronymi często zostają osoby odrzucone przez społeczeństwo, przez swój charakter bądź wygląd. Fandom jest dla nich ciepłym kocykiem, którym mogą się otulić. Chcielibyście dowodów, że dołączają do nas normalni ludzie? To dam wam przykłady gwiazd, które są bronymi. Pewnie wszyscy znamy założyciela Valve, Gabe'a Newella. To teraz niespodzianka. On jest bronym, o czym mówi nawet w jednym z filmów. Wszystkie filmy, o których wspominam, znajdziecie w opisie. Zaskoczeni? To jeszcze nie koniec, bo następną dorosłą osobą, która ogląda kucyki, jest twórca Minecrafta, Notch. Spokojnie, oddychaj. Tak jak mówiłem, jest masa ludzi, którzy oglądają ten serial. Na koniec wspomnę jeszcze o jednej osobie, która jest memem do dziś, a na imię mu... Jednak to już jest trochę naciągane stwierdzenie, bo tak naprawdę podczas jednej ze swoich walk odegrał scenę z serialu, a fandom się na niego rzucił. Jednakże ma go kto zastąpić, bo wrestler CM Punk wręcz chwalił się tym, że jest bronym, nosząc koszulkę z znaczkiem jednej z głównych bohaterek. Myślę, że przekonałem was, że normalni ludzie też mogą być bronymi. Dlatego teraz ty zastanów się, czy nie warto nim zostać. Jeżeli się zdecydujesz, to nie martw się. Pojawi się jeszcze odcinek dlaczego i jak zostać bronym. Dlatego zostań tutaj na dłużej.